Fumetsu no Anata E. Pierwszy sezon został oceniony na 8,35 przez około 367 tysięcy osób. Natomiast drugi sezon na 8,08 przez 98 tysięcy osób. Oba sezony mają po 20 odcinków. Pierwszy sezon był emitowany od 12 kwietnia 2021 do 30 sierpnia 2021. Natomiast drugi sezon od 23 października 2022 do 12 marca 2023. Producentami są NHK, Kodansha i NHK Enterprises. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy oba sezony trzymają taki sam poziom? Czy przygody zmiennokształtnego bytu mnie jakkolwiek zainteresowały? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Anime, które nie pamiętam kompletnie jak poznałem, ale obstawiam, że z jakichś shortów na YouTube. Nie wiedziałem czego się tak naprawdę spodziewać, ale po obejrzeniu 2 sezonów wiedziałem, że odkryłem naprawdę ciekawe anime. O czym w ogóle jest ten twór? Fumetsu no Anata E to anime opowiadającym o nieśmiertelnym bycie. Na początku poznajemy go jako kula, która przeobraża się w kamień. Leży tak lata, setki, tysiące, w sumie nie wiem ile dokładnie, ale długo. W pewnym momencie w trakcie srogiej zimy pojawił się przy nim ranny wilk, który przy nim zmarł. Nasz byt po śmierci wilka zamienił się w niego i doznał kompletnie nowych bodźców jak słuch, węch czy widzenie. Wyruszył przed siebie nie wiedząc dosłownie nic. Po krótkim spacerze doszedł do wioski, w której był jeden chłopiec i jak się okazało właściciel tego psa. Ten, uradowany powrotem swojego psiaka, zabrał go do chałupy i zaczął go uczyć od podstaw rzeczy, bo wydawało mu się, że zapomniał chociażby jak się je. Nauczył go jeść, jak się wypróżniać, że ogień może zrobić krzywdę i tak dalej. Skrócę to trochę, bo musiałbym trochę jeszcze powiedzieć, więc uwaga spoiler, chłopiec umiera, a nasz byt się w niego zamienia i rusza w podróż. Gdzie? Tego nikt nie wie, po prostu przed siebie. I ktoś może zapytać, jaki jest w ogóle sens czy cel tego anime. Ano taki, że nasz bohater, który został nazwany Fushi, przemierza ten świat, by poznać nowe bodźce, by poznać możliwości swoich mocy i odkrywać ten świat. Na tym się skupia właśnie pierwszy sezon, na poznaniu przez Fushiego wszystkiego, co go otacza. Po drodze spotyka wielu ludzi, którzy go polubili, ale byli też tacy, co chcieli go zabić. Prócz ludzi, jak się okazuje, są też dziwne, drzewne istoty, które zostały nazwane bodajże kołatnikami. Te istoty, jak się okazało, mogą zabierać wspomnienia i formy naszego bohatera, gdy te przebiją go gałęzią. Jaki jest cel właściwie tych dziwnych istot? Zabicie Fushiego. A dlaczego? To trzeba obejrzeć, bo anime uważam za naprawdę dobre. Podoba mi się niesamowicie chociażby fakt nauki, którą Fushi musi przejść. Uczy się go jak dziecko podstaw, by wiedział jak żyć i jak sobie radzić, choć on dodatkowo ma niezwykłe moce, które mu pomagają w życiu, choć sprowadza na niego to również różne nieszczęścia. Niesamowite są dla mnie postacie, bardzo ciekawe, unikatowe i potrafią zainteresować sobą. Wpływają one mocno na Fushiego, a pewne wydarzenia mogą być bardzo emocjonalne dla pewnych osób. I pierwszy sezon skupia się właśnie na nauce Fushiego o byciu człowiekiem, ale też o swoich mocach. Dodatkowo walczy z kołatnikami i taki sobie wyznacza cel, żeby nauczyć się z nimi skutecznie walczyć. I tutaj przechodzimy do drugiego sezonu, który jest myślę o wiele bardziej dynamiczny i jeszcze więcej się dzieje, chociaż na początku nie byłem przekonany. A to dlatego, że pojawiła się pewna postać, która mocno odbiegała od reszty i była niesamowicie irytująca dla mnie na początku. Następnie jest tam dziwny przeskok czasowy, który był dla mnie kompletnie dziwny i nielogiczny, ale wraz z kolejnymi odcinkami dostawałem potrzebne odpowiedzi. Drugi sezon skupia się na gromadzeniu armii i potrzebnych zasobów, by stawić czoła kołatnikom, bo naprawdę nie spodziewałem się, że zobaczę tyle wydarzeń. Wojna, kwestia religii i uznanie Fushiego jako obrzydliwy byt, który nie powinien istnieć, odkrycie nowych zdolności i jeszcze więcej. Dodatkowo zakończenie kompletnie mi rozjebało łeb, bo inaczej nie mogę tego ująć, przez co kompletnie nie wiem czego się spodziewać po trzecim sezonie, bo tak, jest zapowiedź, że kolejny sezon nadchodzi. Więc co my tu w sumie mamy? Opowieść o dziwnej istocie, która nie może umrzeć, może zmieniać się w inne istoty czy nawet rzeczy jak kamień, musi uczyć się jak być człowiekiem, ale również jak być
sobą, bo jest on jedyny w swoim rodzaju. Musi nauczyć się również jak walczyć z przerażającą rasą kołatników, którzy sprowadzają naprawdę ogromne szkody, a aby się tego nauczyć będzie musiał przejść ciężką drogę, która zajmie mu wiele lat. Dodatkowo będzie on musiał wiele stracić, by zrozumieć jak poważna jest sytuacja i musi za wszelką cenę powstrzymać wroga. Cała ta historia jest dla mnie bardzo ciekawa, wciągająca i dobrze napisana, mimo że pierwsze odcinki mnie nie do końca przekonały, ale później było tylko ciekawiej. Anime ma w sobie ogromną ilość emocji, przez co nie mogłem się powstrzymać, by poprzestać na odcinku czy dwóch, tylko oglądałem i oglądałem i oglądałem, bo tak niesamowicie mnie zainteresowały losy Fushiego i jego przyjaciół. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Naprawdę nie spodziewałem się, że historia zostanie tak dobrze poprowadzona, bo wydawało mi się, że nie będzie się tu działo coś wielkiego. Ale i pierwszy, i drugi sezon mi udowodniły, że naprawdę sporo się tu dzieje i emocje nie ustają, przez co wciągnęło mnie to anime niesamowicie. Fabuła jest naprawdę ciekawa, choć momentami może odcinek czy dwa mnie znudziły troszeczkę. Audio. Podobało mi się intro, muzyka była naprawdę przyjemna. Jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, to było spoko. Kreska. Podobała mi się grafika, to jak postacie zostały narysowane oraz różne efekty podczas walk, więc pod względem graficznym jest naprawdę dobrze. Podsumowując, Fumetsu no Anata to naprawdę kawał ciekawej produkcji, którą mogę szczerze polecić. Oba sezony są naprawdę ciekawe, lecz drugi trochę mnie na początku nudził, jednakże w pewnym momencie rozkręciło się na tyle, że nie mogłem przestać oglądać, bo tyle się działo. Jest tu wszystko, czego potrzebuję, a aktualnie chcę trzeciego sezonu, który trochę mnie martwi, bo zmieni się trochę czas akcji, ale mam nadzieję, że mimo to zostanie mi dostarczona kolejna dawka różnorakich emocji. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!